Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy Was do Międzyzdrojów oraz do Wolina, gdzie zabierzemy Was na wieżę widokową, która w tym sezonie jest otwarta dosłownie od dzisiaj. Zapraszamy! Zaczynamy od Międzyzdrojów. Sztormowa pogoda. Tak, dzisiaj mamy najzimniejszy dzień w tym tygodniu, akurat wypadło na nasze nagrywanie. Wydaje mi się, że około 2 stopni w tym momencie, odczuwalna -7, ale to nie przeszkadza, żeby właśnie z Tobą widzu, przejść się, porozmawiać, pogadać, co tam u nas, spytać się, co tam u Was, napiszcie w komentarzach. W tym miejscu nie byłam chyba wieki. Jest to promenada zrobiona w Międzyzdrojach na Wydmie. Kiedyś wyglądało to inaczej, może pamiętacie, może też byliście. Kiedy ostatni raz byliście w Międzyzdrojach? Dajcie znać, czy w ogóle byliście w Międzyzdrojach. No my ten spacerek zaczynamy od lewej, czyli zachodniej części Międzyzdrojów, która w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Słynęła raczej z małych kempingów, a obecnie na samym końcu tej ulicy znajduje się masa wielkich hoteli. Zobaczymy, ile wytrzymamy, bo jest wciąż zimno. A potrzeba wytrzymać, bo wieża w Wolinie czeka na nas. Wieża w Wolinie czeka w drugiej części filmu. Że zapraszamy dzisiaj na film, taki spacer robimy, a ja widzę już molo w Międzyzdrojach. Ile jest ludzi na plaży? Zobaczmy. No, są śmiałkowie, którzy spacerują po plaży. W temacie spacerowania po plaży, myślę, że warto też zobaczyć na ten film, który zrobiliśmy w zeszłym roku z majówki, gdzie też odwiedziliśmy właśnie wieże w Wolinie, Międzyzdroje oraz Świnoujście i sami spacerowaliśmy w okolicy po plaży i po molo. Wieje, w lato ciepły, w zimę zimny, znajduje się tam baza rybacka. Bardzo ładnie ten plac tutaj jest zrobiony, bardzo dużo. Dzisiaj prawdopodobnie też tam dojdziemy, ale czy ta pogoda nam pozwoli? No nie wiem, jest masakrycznie zimno, ręce są zmarznięte. Wydaje się, że może być ciężko. Kibicujcie nam. Dajcie nam znać w komentarzach, czy dalibyście radę przejść w ten sposób, w takim zimnie. Tu się pobudowało jakieś hotele, nie hotele. Warto też wspomnieć o innych tematach, które poruszaliśmy, czyli o miejscach, które warto odwiedzić w Międzyzdrojach. Jednym z nich niewątpliwie jest Kawcza Góra, którą także odwiedziliśmy podczas wizyty, na której nagraliśmy zagrodę z żubrami. A tu leży prawdziwe. Ja myślałem, że my już jesteśmy prawie na dole, a tu jeszcze tyle zostało. Ło, jak dużo! Ja też myślałam, że to zaraz... Co, z widokiem na morze, nie? No ja. Ja jestem 100% pewien, że to jest halibut. Do której też tutaj będzie link do zobaczenia. Aha, tu się kończy ta promenada, bo się budynek wybudował. No super. To nic, idziemy w bok, bo przy tym wietrze to się nie da tam przejść od strony plaży i wychodzimy na tyły pawilonów. Jesteśmy w sumie w centrum Międzyzdrojów nagle. Nagle tak. A dzisiaj tak dosyć ciężki dzień był z rana. Obudziliśmy się i słuchaliśmy tych rozmów, które tam prowadził Trump i Załęski. Rodzina uraczyła nas oglądaniem tego wspólnym w telewizji i tak człowiek mniej lub bardziej przejęty tym, co się dzieje. Dlatego warto też taki spacerek. Tak, na rozluźnienie. A na poprawę humoru mamy poduszkę z jorkiem i z motylkiem. A kapibara? I kapibara. 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 I idziemy dalej. A co tu mamy? Mamy czapki za 20 zł. Patrzcie, z Armaniego albo z Nike. Z Tommy Hilfigera możecie mieć za 20 zł czapkę. No nie? Ja myślę, czy to jest Tommy Hilfiger, czy Tony Hilfiga. Hilfigo. A tak tutaj można być ugryzionym. Tak fajne. Mocno to jest ryzykowne, co nie? Taki fast hand. Tutaj trzeba rękę wsadzić mu i zdążyć zabrać. Myślę, że nie jedna osoba tutaj się tym bawiła. Fajny. No jak pejzaż z renówką. Zobacz, tam jest ten taras, ale widok. Zapomniałem, że będzie widać molo z tego miejsca. To jest nowe miejsce. Oj, ta promenada, co tam się kończy. Sorry za wiatr, to będzie wieje. dalsza część promenady. Myślisz? No zobacz, to są te same deski. Czyli trafiliśmy na nowość. Chyba że to nie będzie promenadą, ale tak wygląda. Zobacz, da się dołączyć. Rzeczywiście. I co, może to się połączy tam z molem? Ale by było fajnie, gdyby dało się przejść całość. Jak w jakiejś Chorwacji czy innej tam
Albanii, że już zaczynają plaże sobie wykupywać i rezerwować, nie? Tylko pogoda nie ta. A my idziemy dalej. Co mamy dalej w planach? Podejdziemy na centralną część promenady i porozmawiamy o tym, jakie kolejne atrakcje można w okolicy zwiedzić. I jesteśmy w najbardziej rozpoznawalnym punkcie w Międzyzdrojach. Przejdziemy standardowo na molo. Jak to nie odwiedzić mola, kiedy już tu jesteśmy? Zobaczymy, czy wytrzymamy. To zimno. Sernik, dubajska czekolada. Wszędzie, nie? Te dubajskie rzeczy są też. Nawet do Międzyzdrojów dotarło. A czy Międzyzdroje można uznać jako taki Dubaj? Z ciekawostek to co roku czy co 2 lata jest tutaj zwożony piasek na plażę i jest plaża poszerzana, którą regularnie morze zabiera, więc to myślę jest bardzo podobne do Dubaju. Wyszliśmy już z tego pawilonu, a ja widzę, że tam dosłownie, no prawie że na skarpie budują nowe takie apartamenty. Nie wiem, czy mi się to podoba, bo to jest miejsce, gdzie nie raz, nie dwa się było na rybce u poławiaczy i mam nadzieję, że ich nie zlikwidują, bo ta rybka praktycznie prosto z kutru, wiadomo, zależy który gatunek, no to jest coś unikalnego w Międzyzdrojach. Ale ludzi jest, zobacz ile ludzi jest na plaży, w taką pogodę. Mimo takiego wiatru, bo no, ten wiatr nam towarzyszy niezmiennie, a jak się obrócimy w tamtą stronę, to jesteśmy już na molo, co też warto pokazać. Okej, wracamy, bo się no nie da wytrzymać, jest tak zimno. Tutaj przynajmniej ciepło. Rogaliki pistacjowe, ta pistacja wszędzie widzę króluje. W tym Ja sezonie, nie wiem, czy to jest jakaś rogalik, moda. dubajska czekolada tak samo. No to No, chyba no. moda, jak to inaczej nazwać. Nie wiem, czy wy lubicie ten smak. Widzę to wszędzie. Ja nie wiem, co to jest za moda. Z tą dubajską czekoladą. A nie wiem, czy zauważyłaś, ale ten rogalik nie miał ceny napisanej, więc czuję, że cena jest negocjowana. Jak na Facebooku, cena na priv, nie? Cena priv, sprzedam Opla. A ja kiedyś Opla sprzedawałem. Wychodzimy. Kurczę, tyle ludzi ma kawę na wynos. Może też byśmy mieli kawę na wynos. Dochodzimy do końca promenady. Co? Pierwszy pomysł, może na stację benzynową po drodze. Taki... Ja myślałam o takiej kawiarni, wiesz. A ja tutaj chcę inaczej. No dobra. Mam kawkę na wynos. No, może cię namówię. Jak będzie? Kto wie? Dobra, to szukamy kawiarni. A jak nie, to Orlen. A to nie jest ten hotel Bałtyk? On kiedyś był biały, a tutaj stał się różowy nagle. Ale ładne. Obok ten budynek też niczego sobie z cegiełki. Ten też piękny, no. Ale tutaj to się super prezentuje. I co, ktoś to odremontował? Czyli co, tu będzie hotel? Albo innego rodzaju apartamenty. No, ładnie to wygląda. Pamiętacie, jak mówiło się, że coś jest dosłownie zabite dechami? Spójrzcie za mnie. No dosłownie, zabite tak. Widzę, że jest wypożyczalnia hulajnóg i ja pamiętam, w tym miejscu kiedyś była wypożyczalnia go-kartów. Tutaj stały takie zaparkowane. Jak się wypożyczyło, to można zrobić, było takie kółko tutaj wokół. Nie wiem, czy ty to pamiętasz? Ja ze Świnoujścia pamiętam go-karty. Tam się namawiało mamę, żeby dała trochę pieniędzy, dała dowód w zastaw, bo chcieli zawsze dowód w zastaw i można było sobie tym go-kartem pojeździć. Później mama stwierdzała, że Tomek, a co ty chcesz? Możesz rowerem jeździć. To ja pamiętam te go-karty tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało kiedyś, zanim jeszcze ten skwer był taki przebudowany. Fajne wspomnienia. Widzę napis kafe. Kafe. Dobra, to jest kafe, ale to jest sushi. Ja nie wiem, czy ja chcę kawę o smaku ryby. Ja też jestem nieprzekonany. To kawiarnia czy suszarnia? To jest różnica. O, tam już szliśmy. A teraz jesteśmy tutaj. Tam już nas wywiało. Wiele to nie zmienia, bo tutaj też dosyć mocno wieje, ale zawsze ciepinkę mniej. No, powiem Ci, że ta siłownia to jest na wyższym poziomie. Nie wiem, czy to są jakieś odbojniki, czy to jest guma, czy to jest prawdziwy ciężar, ale wygląda niesamowicie profesjonalnie.
O co chodzi? No zainwestowali w tą siłownię. Widzę, że Multisport tu zainwestował. Ale to nie jest reklama. Ty, ale... To są prawdziwe. Tu są normalnie ciężarki. Tak. O kurczę. Ja czaję, że to można zdjąć, a nie. Jednak idź. Jakoś idzie. Czekaj, tutaj pokazują, jak to ćwiczy. A, okej. Dobrze wykonujesz ćwiczenie. Pomyśliłem się, że to jest na wyciskanie tego typu. Tylko w zimę to ciężko, zimne. Metalowe. Ręce odmarzają pewnie, to trzeba w rękawiczkach. Albo w lato. Ale to profesjonalne te sprzęty, rzeczywiście. Jestem zaskoczony. Coś, co ma w końcu duże obciążenie. No, a tu możesz sterować tym obciążeniem, bo czaję, że jak te sobie dasz naprzód, to masz ciężej z przodu. To jest przeciwwaga w tym momencie. Ej, rzeczywiście, to jest z najłatwiejszej pozycji, dlatego poszło tak łatwo. Okay. Aha, oni nawet patent na to mają. Patent na to, że coś jest na rurze zamknięte i to można przesuwać, co nie? No cóż, no tak polegają na tym patenty, nie? Od najprostszych rozwiązań. To trochę jak patent na liczydło, tam też tylko przesuwasz. Zamknięte, widać, że jakaś kawka tu była. To chyba nas czeka kawka ze stacji benzynowej albo marketu. No dobra. Myślisz, że w tym Carrefour Express będzie kawa? No zobaczymy, powinien być automat, czy to jest jak żabka. Że gorącą. No bo ja chcę gorącą, nie chcę zimnej. Czekaj, na razie to ja tak czuję się, jakby w Prince of Persia szedł i zaraz płytka miałaś pode mną zapaść. Jaki dźwięk. No, czekaj, tu nie ma fugi w ogóle. Widzisz to? Tak, widzę. To jest... Te płytki są po prostu położone. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Express, super. Mamy misja zakończona sukcesem. Można pić kawkę. Ja chcę tego jamniczka nagrać. Olu, on jest turbo słodki, jak on... Ojej. Zobacz. Jaki turbo słodki. Ile w tym Carrefour Express daliśmy za tą kawę? 2 razy po 9 zł. To za każdą kawę tyle było. A jakby ktoś chciał espresso malutkie, no to jeszcze taniej, więc fajnie. Ojcze, bo tu już coś jest. O właśnie, wywal to. Jedna kawka. Druga kawka. No i tak można jechać. Także pozdrawiamy widzów, którzy tam zniknęli za rogiem. Fajnie było Was spotkać. I dziękujemy za subskrypcję. A w temacie tego, co warto w Międzyzdrojach odwiedzić, tak jak wspominaliśmy, żubry, jedna z największych atrakcji, ale kolejnymi rzeczami, które są, jest na przykład oceanarium, czy także całe muzeum figur woskowych, w którym zobaczymy czy to Shreka, czy Cezarego Pazurę. Tam z tego co wiem, te figurki się zmieniają. Figury. One są wielkości prawdziwej, więc można poklepać czarka po plecach. W temacie innych ciekawych rzeczy, no jak już przy gwiazdach jesteśmy, promenada gwiazd. No wsadzić tą dłoń, przypasować czy ona pasuje, to jest też fajna rzecz. Cała promenada gwiazd z odciskami dłoni polskich i nie tylko gwiazd. Żegnamy Międzyzdroje i przenosimy się do Wolina. Tam na timelapsie pewnie widzieliście, co tam się z tym tirem stało? No, tir spadł ze skarpy i wjazd do Wolina zablokowany. Musimy jechać od innej strony. Może nie jest nam dany ten dojazd do tego Wolina. A Wolin widzicie już tutaj. O, tam widać tą wieżę. Jesteśmy w Wolinie. A zanim pójdziemy na wieżę, to odwiedzamy słynną piekarnię. Jak będziecie w Wolinie, polecamy, lokalna piekarnia z lokalnymi wyrobami. My za chwilę coś sobie weźmiemy na później. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Piernik, sernik. Patrzę, co my dzisiaj będziemy chcieli. Fajne rzeczy. Jest jeszcze o tej godzinie chlebek, czy już tak średnio? Jest chlebek. Obkupieni. Dary losu. Ale ten chleb to duży.
No tak na kilka dni starczy. O, jak świeżutki, jeszcze ale ciepły. mięciutki. Wow. Co tu Super mamy? chałka Super chałka. Okej. i pączek, którego nie widać. Tak w temacie tłustego czwartku, który niedawno był. Pączuś. Jeszcze nie trafiłam na nadzienie. Spróbujmy. Ej, świeżutki. Ale tu popularna ta piekarnia. Co chwilę ludzie wchodzą, wychodzą. O, widzę dżem. Niam. Mniam. To, co przed nami widać, to już bliskość wieży widokowej, a wzgórze nazywa się Wzgórzem Wisielców. A dlaczego? No, możecie się sami domyślić. Witamy spod wieży widokowej w Wolinie, która została otwarta w zeszłym roku, w 2024, a w tym roku właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jest dostępna, dlatego ją odwiedzamy. Można przejść tym parkiem, park wygląda bardzo cudnie, a z drugiej strony nowe wejście, które no, też ma dużo tutaj podjazdów. Można z wózkiem, z dzieckiem czy z osobą niepełnosprawną bez problemu podjechać na wieżę. Też jest ważne, ta wieża ma pochylnie, tam nie ma schodów. Mamy wieżę o takim dość ciekawym kształcie. Co Wam ten kształt tej wieży przypomina? Słychać, że ludzie są na górze. Nie jesteśmy pierwsi. Mimo że pogoda taka słaba, nie? Fajnie, że tak ludzie też zwiedzają. Słońca nie ma, ale jeden plus, jedna zmiana w porównaniu do Międzyzdrojów. Tutaj już tak nie wieje, więc jest troszkę cieplej, już ręce aż tak nie marzną. Tutaj u podnóża tej wieży możecie zobaczyć taki domek, który jest tutaj wkomponowany w tą wieżę. Wiąże się z nim taka bardzo fajna historia, że kiedyś był tutaj kotek, który budowlańcy polubili go, zaczęli go karmić, nazwali go Zenek. No i Zenek był tutaj przez cały czas budowania tej wieży, aż do niedawna. No i był też tutaj lokalną atrakcją związaną z tą wieżą. W ostatnim czasie, no niestety, Zenek jest już za tęczowym mostem, ale my możemy Wspomnieć kota Zenka. Wspomnieć, może będzie jakiś następca kota Zenka w przyszłości. W sezonie pewnie się pojawi. Czekaj, patrz, tu mamy zielone światło, czyli to jest tak zamykane tutaj. I to jest liczenie ludzi. No, słyszałam cyknięcie, czyli nas zliczyło. Ciekawe. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma tu schodów, jest taka rampa, która się ciągnie na samą górę. Widać, że cała konstrukcja jest drewniana. Ten widok do góry jest bardzo fajny, od środka. Widzę, że tutaj pieczątkę zrobili. Szkoda, że nie wiedzieliśmy. Można zobaczyć, jak ona wygląda, trochę wystemplowana. Nie mamy ze sobą żadnej kartki. Raczej suche. Pokaż, tylko tutaj. Aha, tak to wygląda. Fajnie, czyli możecie sobie zrobić pamiątkową pieczątkę. Bardzo mi się to podoba. To jest coś, co ja chciałem za dziecka, a za dziecka tego za bardzo nie było, żeby chodzić i zbierać sobie stempelki. Super, super sprawa. To też możecie wiedzieć, być przygotowanym, nie tak jak my. I jesteśmy. Witamy na szczycie. Zobaczcie na ten widok. Tam oto mamy wioskę Wikingów, gdzie w lato odbyła się festiwal Wikingów. Obok mosty do Wolina, stary most, który jest otwierany, który służy też do tego, żeby się otworzyć, żeby mogły przepłynąć przez niego żaglówki i inne stateczki. I z tyłu jeden, tak naprawdę dwa mosty, a nawet trzy, bo most drogowy jest już podwójny dla budowanej trasy ekspresowej i z tyłu most kolejowy. I ten widok na miasto Wolin z katedrą bodajże. A tam na lewo, tam muszę trafić, muszę wam to trafić tutaj. O, tam widać dźwig. Ten dźwig właśnie podnosi tę ciężarówkę, którą widzieliście na timelapsie, przez co musieliśmy jechać okrężną drogą do Wolina. No ładny widoczek. Mimo takiej średniej pogody,
Jest na co popatrzeć. A tych dziadów to my nie lubimy. Kormorany, szkodniki. Jedzą tyle ryby, że jest problem po prostu z zarybieniem w okolicach, a patrzcie jeszcze na te drzewa, jak one wyglądają. Niestety te ptaki lubią swoimi odchodami zniszczyć, one przetrawią wszystko. No, tak patrząc na to, jak jest wysoko, to... No, jak jest wysoko. Nie wiem, czy widać na nagraniu. Widzicie te ławki na pewno, to możecie tak ocenić, jaka to jest wysokość. Akurat nikt nie idzie, żeby pokazać. Nie wiem, ile to jest metrów, czy 20, czy 30 metrów do góry, ale jak na szczycie takiego wieżowca w mieście. A tam mamy widoczek w stronę zalewu, gdzie za chwilę podejdziemy. W ogóle tu pamiętam, była flaga i co z tą flagą się stało? No właśnie, flagę chyba wywiało, został sam kikut. Co, zaczyna wiać trochę. O, no nie fajnie. Jak tam twoje ręce? Bo wcześniej cały czas mnie nagrywałaś, teraz ja przyjąłem kamerę. Takie mikro odmrożenia już mam, ale Ja to... sam już czuję, zobaczcie jakie czerwone, ciężko jest, ciężko. Ale dajemy radę. Dajemy radę. Podchodzimy jeszcze z drugiej strony. Ale piękny widok na zalew. Poczekajcie, jak zbliżymy się do krawędzi i pozbliżamy, bo no, wygląda to malowniczo. Ale wow, no jak morze to wygląda. Z lewej strony stado wiatraków. Też jest coś, z czego Pomorze Zachodnie słynie, duża ilość wiatraków. I ten zalew, który robi wrażenie. No i tam jest ta droga morska do Świnoujścia i do Szczecina. Właśnie na to patrzycie. Tutaj będzie widać, jak wysoko jesteśmy. Patrzcie, Paulina, a No. na dole są ludzie. O, tam sobie ktoś gdzieś jest, w parku. No jest wysoko. Ty, jak się stoi, to czuć jak ta wieża się giba. No, Takie mikrotrzęsienia ziemi, tylko No. indukowane przez ludzi, którzy chodzą. jak staniesz i się nie ruszasz, to czuć jak to się tak trzęsie powoli, no. No wiatr jest mocny tutaj. Zobaczcie, jak trzęsie. Jak na morzu. Co, gdzieś stamtąd przyjechaliśmy, gdzieś tam jest ten kierunek, nie? Proszę, proszę, śmiało. Stamtąd przyjechaliśmy, teraz w Wolinie, a jak spojrzymy tam, hen daleko. Nie tam w prawo, tam w prawo. Tam w prawo, jeszcze w prawo, jeszcze w prawo. I gdzieś tam jest Szczecin, gdzieś tam jest domek. Więc tam będziemy jechać po nagraniu. Dziękujemy za wspólną przygodę dzisiaj. Zapraszamy do obejrzenia także innych filmów. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Hej!